Witam w rowerowym podsumowaniu 2023 roku. Rozszerzone podsumowanie publikuję nieco później, no ale cóż zrobić, tak wyszło. Rok 2023 uważam za udany. Udało mi się spełnić założony plan przejechanych kilometrów i odbyć 2 ciekawe wyjazdy. Na początek przedstawię garść statystyk. Moim celem było przejechanie 8000 km. W 2023 roku przejechałem ich nieznacznie więcej, bo 8032 km podczas 296 aktywności. Aby osiągnąć ten cel, potrzebowałem przejechać miesięcznie przynajmniej 667 km. Co prawda udało mi się to jedynie na przestrzeni 6 miesięcy, jednak kiedy mi się to udawało, robiłem ich znacząco więcej niż potrzebna wartość. Zdecydowanie najwięcej kilometrów przejechałem w czerwcu, bo aż 1274 km. Najwięcej, bo aż prawie 43%, czyli 3322 km, przejechałem na rowerze Bulls Vulture One, który zakupiłem w połowie roku i zastąpił mi on tak naprawdę wszystkie rowery od tamtego czasu. Jest to rower szosowy o geometrii bardziej endurance'owej i miał on założone opony Schwalbe CX Comp o szerokości 30 mm. Dzięki nim mogę bez większych problemów poruszać się również po ubitych ścieżkach leśnych i delikatnym piasku. Myślę, że zrobię o tych oponach osobny materiał. Na Bulls Vulture One pobiłem również mój rekord odległości, przejeżdżając 152 km na trasie z Poznania do Gniezna. W 2023 roku sprzedałem również rower trekkingowy Cross Trans 1, od którego zacząłem swoją poważniejszą przygodę z jazdą na rowerze. W tym roku służył mi on już jedynie na dojazdy do pracy, jednak myślę, że zostanie w mojej pamięci na długo, ponieważ to właśnie na nim przejechałem moje pierwsze 100 km na jednym wyjeździe i na nim zrobiłem moją pierwszą wyprawę rowerową. Łącznie na tym rowerze przejechałem 9330 km. W zeszłym roku miałem również okazję przez chwilę pojeździć na rowerze w nowym kraju, czyli Gruzji. Niestety jedynie przez chwilę, ale za to przy pięknym słońcu i wśród palm w nadmorskim Batumi. Dwukrotnie wróciłem również do Czech, gdzie przejechałem łącznie 50 km. 2023 rok to także 1630 km nowych tras, po których nigdy wcześniej nie jeździłem. Mając statystyki za sobą, przejdę do części przejażdżkowo-wyprawowej. W pierwszym kwartale 2023 roku nie działo się zbyt wiele, chociaż to właśnie wtedy nakręciłem najchętniej oglądany film mojego kanału, test podgrzewanych wkładek do butów, który w momencie tworzenia tego filmiku ma prawie 500 wyświetleń. W lutym zaliczyłem wywrotkę, chcąc przejechać pierwsze 100 km tamtego roku i wykluczała mnie ona na 2 tygodnie z jazdy. Natomiast co nie udało się w lutym, udało się w marcu i ukończyłem przejazd do Ostrorogu, który wyniósł łącznie 113 km. W drugim kwartale przejechałem najwięcej kilometrów i odkryłem sporo nowych miejsc. W pamięci na pewno zapadnie mi 10 kwietnia, kiedy na trasie było tyle mgły, że można było poczuć się jak w horrorze. W tym okresie również 5-krotnie przejechałem trasę o długości ponad 100 km, kolejno do Wąsosza 108 km, Wągrowca 134 km, wtedy był to mój rekord odległości, Czacza szlakiem cysterskim 114 km, Obrzycka 125 km i Wolsztyna 103 km. Myślę jednak, że najważniejszy był czerwcowy wyjazd do Wojcieszowa, urokliwej małej miejscowości na Dolnym Śląsku, w samym sercu krainy wygasłych wulkanów. To stamtąd udałem się na wyjazd do Frydlantu w Czechach, Złotoryi i Jawora. Szczerze polecam to miejsce zarówno miłośnikom turystyki rowerowej, singli i pieszych wędrówek. Po tym wyjeździe zakupiłem również wspomniany na początku rower Bulls Vulture One. Czerwiec to też rekordowy miesiąc pod względem przebytego dystansu. Wtedy właśnie przejechałem 1274 km. Na dystans ten złożyły się 2 przejazdy powyżej 100 km, wspomniany wyjazd do Wojcieszowa oraz wiele blisko 40-kilometrowych przejażdżek przed pracą z Poznania do Wierzenicy, które niejednokrotnie zapewniały mi niesamowite widoki wschodzącego słońca i zamieszkującej tę okolicę fauny. Jednak to trzeci kwartał uważam za najbardziej udany. Lipiec był dość spokojny.
Na kanale pojawił się jeden short z wyjazdu do Pobiedzisk i jeden film z wyjazdu do Żelaznego Mostu, czyli największego zbiornika poflotacyjnego w Europie. Jako ciekawostkę mogę dodać, że miał się pojawić również filmik z wyjazdu do miejscowości Ruks-Młyn, jednak ostatecznie musiałem skrócić trasę przez nadchodzącą burzę i filmik ten nigdy nie powstał. Na koniec miesiąca przypadły również moje wakacje w Gruzji, gdzie przez chwilę miałem okazję pojeździć po bulwarze w Batumi wśród palm i wieżowców Orbi City. Sierpień to powrót do Doliny Baryczy. Jest to kolejne spokojne miejsce, przyjazne rowerzystom i na pewno jeszcze nieraz tam wrócę. Także w sierpniu pobiłem swój rekord przebytej odległości jednego dnia podczas wyjazdu do Gniezna, czyli 152 km. Jak na razie jest on nadal niepobity. W tym okresie trafił na kanał również short z przejazdu Poznań-Stęszew. Była to ciekawa trasa przez WPN i polne drogi. W sierpniu otwarta została również kładka pieszo-rowerowa łącząca Poznań z Sowińskami, co umożliwia tworzenie fajnych tras rowerowych. Płynnie przechodzimy do września, w którym działo się naprawdę sporo. W tym miesiącu 4 razy przejechałem ponad 100 km, w tym 3 razy jako jednodniowe przejażdżki do Ponieca, Pniew i Miłosławy. Natomiast 4. wyjazd był pierwszym etapem mojej najbardziej udanej, przynajmniej jak do tej pory, wyprawy rowerowej Tour de Dolny Śląsk i prowadził z Wrocławia do Złotego Stoku. Wyprawa ta trwała 3 dni, podczas których pokonałem łącznie 274 km. Patrząc z perspektywy żałuję, że dziennie nie pokonywałem większych odległości, jednak planując bałem się nieco przewyższeń na trasie. Podczas tego wyjazdu towarzyszyły mi piękne górskie widoki, klimatyczne miasteczka, a pogoda również dopisała mimo kończącego się już wtedy września. Podczas drugiego dnia wyprawy pobiłem również swój rekord przewyższeń pokonanych jednego dnia i obecnie wynosi on 1071 metrów. Tego dnia łatwo nie było, ale mimo mało górskich przełożeń w moim Pulse Vulture One pokonał mnie jedynie podjazd na przełęcz Sokolec. Za to jestem z siebie dumny, że udało mi się podjechać pod twierdzę Srebrna Góra bez zatrzymywania się. W ostatnim kwartale już brakowało mi jedynie około 1000 km do celu, więc spuściłem nieco z tempa. W październiku warte wspomnienia są na pewno 3 krótsze przejazdy, z których nie było filmików. Przejazd single trackiem wzdłuż Warty z Poznania do Owińsk, przejażdżka na Grzybobranie i jazda po mega zabłoconej Puszczy Zielonce. W listopadzie odwiedziłem pałac w Rogalinku, gdzie po drodze były mega błotniste warunki, a także było kilka zimowych dni i podczas jednego z nich wybrałem się do Mosiny i WPN-u. Relacja z tego przejazdu jest już dostępna na kanale. Do mojej starej szosy Peugeot Triathlon zamontowałem też klamkomanetki i opony Schwalbe CX Comp 35 mm. Teraz jest to tak naprawdę rower przełajowy lub lekki gravel. Nie są to jednak ostatnie modyfikacje, które chcę dokonać w tym rowerze. Gdy już je skończę, na pewno powstanie filmik na temat tego roweru i jego modyfikacji. Ostatni miesiąc roku to kilka przyjemnych wyjazdów w zimowych warunkach i osiągnięcie celu dystansowego. W pamięci zapadną mi na pewno 2 przejażdżki. Podczas jednej z nich spotkałem w lesie niedaleko Wschowy stado jeleni, a podczas drugiej napadało mnóstwo śniegu, a ja wybrałem się na jazdę po lasach i polach. O ile ścieżki leśne były jak najbardziej przejezdne, tak miejscami na polnych drogach rower kopał się aż do piast. Mimo tego zdecydowanie wolę warunki z lekkim mrozem i śniegiem niż deszcz i wiatr. I to by było na tyle, jeśli chodzi o moje rowerowe podsumowanie 2023 roku. Mam nadzieję, że rok 2024 będzie równie udany, a o moich planach wspomnę jeszcze w jednym z kolejnych filmików. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.